te same smoki, ta sama Akademia Wojskowa, ta sama bohaterka. 3 wydania tej samej książki. A każde wydanie opowiada coś innego. Nie o fabule, ale o rynku. Wersja amerykańska mówi duży bestseller, ale przede wszystkim książka do czytania. Pierwsze polskie wydanie w twardej oprawie krzyczy bestseller, który od pierwszego spojrzenia ma wyglądać jak wielkie wydarzenie. Polska edycja specjalna idzie dalej. To obiekt dla fanów, którzy chcą tę historię nie tylko przeczytać, ale też mieć ją w wersji kolekcjonerskiej. Cześć, z tej strony Gabriel Augustyn, marketing manager w Books Factory. I książką Fourth Wing, czyli po polsku czwarte skrzydło, otwieramy pierwszy odcinek naszej nowej serii Book Anatomy. Bo tu książka nie kończy się na tekście zawartym między okładkami, staje się decyzją projektową, doświadczeniem fizycznym i świetnym przykładem tego, jak BookTok przewrócił myślenie o wydaniach fantasy i romantazy. Czwarte skrzydło to powieść Rebeki Yarros, jeden z najgłośniejszych tytułów współczesnego romantazy. Fabularnie dostajemy Akademię Wojskową, brutalny system selekcji, smoki, polityczne napięcie, romans i bohaterkę, która trafia do świata gotowego ją raczej złamać niż przyjąć z otwartymi ramionami. Forma mówi dużo, zanim przeczytasz pierwsze zdanie. Smoki pełnią rolę znaku rozpoznawczego niezwykłej ilustracji. Złoto, czerń, czerwień, ornamenty, mapy, zadruk boków. Ten język wizualny zapowiada historię epicką, intensywną, pisaną dla społeczności, która jednocześnie lubi czytać i kolekcjonować. Dlatego dziś pomijamy pytanie, czy to dobra książka. Interesuje nas coś zupełnie innego. Jak zaprojektowano ją jako doświadczenie? Okładka to dopiero pierwsza powierzchnia kontaktu. Liczy się też format, papier, ciężar, otwieralność, marginesy, grzbiet, obwoluta, wyklejki, bo wszystko to składa się w jeden spójny system. Czwarte skrzydło daje tu wdzięczny materiał, bo 3 analizowane wydania na pierwszy rzut oka robią dokładnie to samo. Każde dostało twardą oprawę, zaokrąglony grzbiet, blok szytoklejony i kremowy papier. Każde gra smokami, złotem i czernią, a jednak nie powiela jednej strategii. Odpowiadają inaczej na to samo pytanie. Czym ma być fizyczne wydanie globalnego bestsellera? Bo czwarte skrzydło żyje dziś jako tytuł społecznościowy. Takie książki krążą w unboxingach, w rekomendacjach na BookToku, na zdjęciach regałów, w sporach o to, które wydanie ma ładniejsze brzegi. To zmienia projektowanie. Kiedyś okładka miała sprzedać historię. Dziś całe wydanie pracuje jako obiekt oglądany dookoła, od frontu, grzbietu, z boku, po otwarciu, a nawet gdy leży zamknięte na stole. Zadruk boków awansuje z dodatku na główny nośnik emocji, a wyklejki przestają być neutralnym elementem konstrukcyjnym. I w tym świetle te 3 wydania robią się właśnie najciekawsze. Zacznijmy od wersji amerykańskiej z oficyny Red Tower Books. Przy pierwszym kontakcie wypada najlepiej, choć nie dlatego, że najgłośniej krzyczy. Przeciwnie, gra elegancją i najlepiej rozumie napięcie między książką do czytania a książką do kolekcji. Pierwsza warstwa to obwoluta, złota z ciemną czerwienią i brązem, z czarną typografią i ornamentem. Ustawia książkę w rejestrze epickiego fantasy, ale bez przesady. Zdobi, a nie przytłacza. Najlepsze przychodzi jednak po jej zdjęciu. Pod spodem czeka czarna okleina barwiona w masie ze złotą typografią, logo i smokiem. To świadomy ruch. Książka z obwolutą zyskuje 2 tożsamości. Jedną sprzedażową, widoczną od razu, drugą bardziej intymną, którą odsłonisz dopiero w rękach. Działa jak dobrze zaprojektowane opakowanie premium. Część doświadczenia czeka, aż wykonasz gest. Widać tu też myślenie systemowe. Kolory z obwoluty schodzą na krawędzie bloku, więc zadruk boków nie sprawia wrażenia doklejonego efektu. Wchodzi w tę samą kompozycję. Totalna rzadkość. W wielu kolekcjonerskich wydaniach edge printing ląduje na projekcie jak naklejka. Ładna, ale osobna. Tutaj dopowiada całość, zamiast z nią walczyć. W środku
Stopień pisma jest większy niż w polskich wydaniach. Widać to od razu. Bez mierzenia. Strona oddycha. Czyta się wygodniej. Rzecz nie błaha, bo przy wydaniach specjalnych łatwo zachwycić się folią metaliczną i zadrukiem boków, a zapomnieć, że odbiorca spędza najwięcej czasu z kolumną tekstu, a nie z okładką. Papier kremowy, przyjemny, ale o niższej gramaturze, dzięki czemu całość dobrze leży w dłoni. Przykład premium zbudowanego warstwą i komfortem, nie ciężarem. Jeden wyraźny minus użytkowy. Otwieralność. Polskie wydanie otwiera się przyjemniej. Amerykańskie cieszy oko, ale grzbiet, jak widać, pracuje gorzej. Pierwsze polskie wydanie w twardej oprawie z wydawnictwa Filia wybiera inną drogę. Rezygnuje z obwoluty, więc znika moment odkrywania. Nic nie zdejmujesz, żeby dotrzeć do drugiej warstwy. Cały komunikat niesie od razu zadrukowana oklejka. Okładka złota, metaliczna, z czarnym tekstem i brązowymi przybrudzeniami u dołu. Inny typ premium niż za oceanem. Amerykańskie kusi odsłanianiem, polskie uderza natychmiastowym efektem. Jedno spojrzenie i masz wszystko. Twardą oprawę, złoto, smoki, zadruk boków. To wydanie nie chowa atutów, wystawia je na front. Najwięcej dzieje się w zadruku boków. Czarna apla z wybraniami w kolorze papieru, układającymi się w smoki wzdłuż dłuższej krawędzi. Efektowne, ale niewdzięczne produkcyjnie. Wielka czarna powierzchnia na brzegu od razu obnaża granicę nasycenia. Gdy czerni brakuje głębi, oko to wyłapie. W tym egzemplarzu zadruk boku wyszedł odrobinę bladziej niż obiecuje projekt. Nie chodzi o ocenę w kategoriach dobre kontra złe, a raczej o to, że projekt sam zafundował produkcji trudne zadanie. Bardziej zróżnicowany kolorystycznie wzór, jak w wersji amerykańskiej. Więcej wybacza. Mocna, czarna apla nęci koncepcyjnie, ale więcej ryzykuje. W środku skład gęstnieje, bo stopień pisma zmalał. Strona traci nieco komfortu typograficznego, za to książka mieści się w podobnej objętości co oryginał mimo przekładu. To zwarty, kontrolowany blok zamiast luzu dla oka. Papier wygląda na objętościowy cream, matowy, trochę chropowaty w dotyku. Całość waży więcej niż wersja amerykańska, więc w dłoni poczujesz ją zupełnie inaczej. Nie jest to tańsza, ani prostsza wariacja wydania amerykańskiego, ale inna strategia. Mniej warstwowa, za to bardziej bezpośrednia. Chwilami na granicy przepychu i od pierwszego spojrzenia chce wyglądać jak mocne, kolekcjonerskie wydanie popularnego tytułu. Polska edycja specjalna, również od wydawnictwa Filia, intryguje najbardziej, bo pokazuje, co dzieje się z książką, gdy tytuł urasta do rozpoznawalnej marki. Nie celuje w kogoś, kto natknie się na nią przypadkiem w księgarni. Celuje w czytelnika, który już wie, czym jest czwarte skrzydło, albo przynajmniej zdaje sobie sprawę, że narosła wokół niego społeczność. Okładka pozostaje metalizowana, ale tonacja się zmienia. Zamiast złota wchodzą czerwień, czerń i biała typografia. Komunikat od razu się przesuwa. Pierwsze polskie wydanie grało epicko, smoczo. Edycja specjalna gra dramatem i emocją. Czerwień robi tu sporo roboty. Działa jak sygnał gatunkowy, napięcie, relacja, niebezpieczeństwo. Dokładnie tak ta historia żyje w obiegu BookToka. Najmocniejszą różnicę widać w zadruku boków. Tutaj edge printing rozwija się znacznie bardziej. Czerwień, czerń, chmury, smoki, promienie, motywy przechodzące konsekwentnie przez każdą krawędź. Już nie znak graficzny na jednej stronie bloku, ale scena oglądana dookoła. Jeszcze ciekawiej wypada decyzja o wyklejkach. We wcześniejszych wydaniach kluczową rolę gra mapa. Klasyczne narzędzie fantasy, które buduje świat i porządkuje jego geografię. Edycja specjalna wymienia mapę na ilustrację. To przedstawia funkcję początku i końca książki. Zamiast worldbuildingu dostajesz emocjonalny kontakt z bohaterami i smokami. Bardzo to znamienne dla romantazy. Klasyczne fantasy woła: zobacz, jak wielki jest ten świat. Romantazy częściej szepcze: zobacz, z kim chcesz przeżyć tę historię. To nie sama zmiana ilustracji, ale przesunięcie akcentu gatunkowego. W środku skład przypomina pierwsze polskie wydanie. Ten sam kierunek typograficzny, podobny papier,
ale odrobinę wzrosła objętość. Jednak to nie nowa konstrukcja książki, ale rozwinięcie istniejącego produktu w stronę kolekcji. Edycja specjalna nie rusza funkcji, a przesuwa pozycjonowanie. Ustawione obok siebie, te trzy książki bronią trzech różnych definicji wartości. Wersja amerykańska stawia na warstwowość i komfort czytania. Obwoluta, czarno-okleina pod spodem, spokojny zadruk boków, najwygodniejszy stopień pisma. Nie musi krzyczeć z półki, bo nadrabia kontaktem z czytelnikiem. Pierwsze polskie wydanie w twardej oprawie gra fizyczną obecnością i natychmiastowym efektem premium. Żadnego odkrywania, za to mocny, ekspozycyjny sygnał, więcej niż zwykły hardcover. Polska edycja specjalna stawia na kolekcjonerskość i przynależność do fandomu. Najmocniejsza kolorystyka, najbardziej widowiskowy zadruk boków, wyklejki przenoszące akcent z mapy świata na relacje z bohaterami. Forma zdradza przy okazji moment rynkowy każdej z tych książek. Amerykańska wygląda na projekt dla szerszej grupy odbiorców. Ma elementy kolekcjonerskie, ale wciąż trzyma się funkcji czytelniczej. Pierwsze polskie wydanie odpowiada lokalnie na globalny fenomen. Wydawca wie, że sama twarda oprawa nie wystarczy, więc dokłada metaliczność i edge printing, ale jeszcze nie wchodzi w pełną warstwowość doświadczenia. Edycja specjalna robi krok dalej, z założeniem, że książka trafia dziś nie tylko do lektury, lecz także na zdjęcia i relacje. Najlepiej widać tu wpływ social mediów. Liczy się nie sama uroda książki, ale fotogeniczność z każdej strony. Które wydanie wygrywa? Zależy, czego od książki oczekujesz. Czwarte skrzydło intryguje nie smokami na okładce. Takich książek znajdziesz setki. Intryguje tym, że na jednym tytule widać, jak różne rynki czytają dziś fizyczną książkę. Dla jednego to przede wszystkim dobrze zaprojektowany bestseller, dla drugiego efektowny produkt premium, dla trzeciego kolekcjonerski obiekt fandomowy. I to bawi w analizie książek najbardziej. Przeważa nie sama treść, ale to, jak zaprojektowano przedmiot, żebyśmy zapragnęli go mieć. Na koniec Book Anatomy Score, czyli lecimy z booksami. Przypominam, nie oceniamy fabuły, romansu, ani tego, Krzyk Seiden zasługuje na własną infolinię dla czytelniczek. Pod lupę bierzemy wyłącznie wydanie jako fizyczny obiekt. I teraz w skali od 1 do 5 oceniamy. Wersja amerykańska 4,5 booksa na 5 za warstwowość, obwolutę, znakomitą czarną okleinę pod spodem, spójne zgranie kolorów z zadrukiem boków i najwygodniejszy stopień pisma. Do ideału brakuje lepszej otwieralności, ale w sumie wypada najlepiej z całej trójki, najbardziej elegancko i najpełniej. Pierwsze polskie wydanie w twardej oprawie 3,5 booksa na 5 za mocny efekt wizualny, solidną fizyczność, udane wejście w estetykę premium i odważny zadruk boków. Punkty w dół lecą za brak obwoluty i drugiej warstwy do odkrycia oraz za czarną aplę, która kusi, ale trudno utrzymać ją w idealnym nasyceniu. Polska edycja specjalna 4 booksy na 5 za najlepsze wyczucie fandomowego charakteru tej książki, najbardziej widowiskowy edge printing, mocną kolorystykę, świetny ruch z wyklejkami, które przenoszą akcent z mapy świata na relacje z bohaterami. Subtelności tu mniej, za to wydanie doskonale wie, czym chce być, a w edycjach specjalnych to szczególnie istotne. A teraz wasza kolej. Które z tych trzech wydań postawilibyście na półce? Amerykańskie, pierwsze polskie, czy polską edycję specjalną? A może inne, z innego rynku? Koniecznie napiszcie w komentarzach. A jeśli lubicie patrzeć na książki w ten sam sposób, zasubskrybujcie kanał i podrzućcie tytuły, które mam następnym razem rozłożyć na części pierwsze. Do zobaczenia.